Pani sądzi o ostatnich protestach rodziców i osoby niepełnosprawne? Uważam, że rodzice są niepełnosprawni umysłowo. Dlaczego? No dlatego, że proszę pana, jak była komuna, to wszystko było cicho. Nikt niczego nie dostawał. Jak stwierdzili, że tam oddają pieniądze komuś i coś inwestują, no to wtedy dopiero się zaczęła. No 30 kilka dni z niepełnosprawnymi siedzieć tam, to trzeba mieć chyba nie po kolei. Jak pani określa obecną sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce? Chodzi panu o to oblężenie w Sejmie, tak? Ogólnie. No średnio ciekawie. Na świecie jest o wiele lepiej. Inwalidzi mają łatwiej. Chociażby przy poruszaniu się podstawowe windy, które są zapewniane w innych krajach, u nas ich jest brak. Także no, myślę, że tutaj państwo powinno troszeczkę bardziej się zatroszczyć, bo pewne rzeczy, które dla nas są na co dzień bardzo dostępne, dla niektórych są nieosiągalne. I to myślę, że jest taka bariera niezrozumienia się wzajemnego, także no, nad tym trzeba byłoby trochę popracować. Czy uważa pani, że w naszym kraju miejsca publiczne są dobrze przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo i czy ludzie są im pomocni? No częściowo tak. Ostatnio się dużo zrobiło w tym kierunku, ale jeszcze są bariery. Co pani sądzi o takiej sytuacji, że osoba niepełnosprawna na wózku, chcąca skorzystać z usług PKP, musi co najmniej dzień wcześniej telefonicznie zgłosić taką sytuację, bo tak to nie otrzyma pomocy przy wejściu i wyjściu z pociągu? No, myślę sobie, że to jest dyskryminacja, tak? Że to powinno być takie założenie i takie dostosowanie dla osób niepełnosprawnych już bez konieczności uzgadniania tego, tak? Powinny być dostosowane, nie wiem, pociągi na przykład, tak? Tak, żeby osoby niepełnosprawne zawsze miały dostęp. Co sądzicie o ostatnich protestach osób niepełnosprawnych i ich rodziców? No, więcej dawać, państwo powinno więcej dawać dla takich osób niepełnosprawnych. To trochę chamstwo, że ludzie niepełnosprawni żyją tak naprawdę w biedzie w Polsce, a ludzie, którzy nie znam takiego niepełnosprawnego, który byłby bogaty, tak powiem. Czy uważa pan, że w naszym kraju miejsca publiczne są dobrze przystosowane dla osób niepełnosprawnych? Myślę, że nie zupełnie, nie wszędzie. Już się troszkę poprawiło, ale teraz jest, ale nie wszystkie miejsca są jednak dla nich dostępne. Pana zdaniem ludzie są pomocni osobom niepełnosprawnym? Tak, z tego co ja widziałem, obserwowałem, to są nawet niepotrzebnie nieraz, bo niepełnosprawny nie chce, a go na siłę przeprowadzają na drugą stronę. No tak, ale jest ta życzliwość w stosunku do niepełnosprawnych. Co pan sądzi o takiej sytuacji, że osoby niepełnosprawne, które chcą poruszać się pociągami PKP, muszą co najmniej dzień wcześniej zgłosić taką sytuację telefonicznie, bo tak to nie dostaną pomocy przy wejściu i wyjściu z pociągu? Już uważam to za absurd. Nie powinno tak być. Podobnie tak jak w Japonii powinny być osoby, które pomagają zwyczajnie w świecie. Nie tylko licząc na współpasażerów, bądź też pociągi powinny być dostosowane do niepełnosprawnych osób. Zresztą jak ktoś porusza się jako osoba niepełnosprawna już w samej Warszawie, ma dużo nieudogodnień. Co pani myśli o ostatnich protestach rodziców i osób niepełnosprawnych? Wie pan co? Uważam, że te matki jednak powinny mieć jakąś refleksję i nie męczyć tak długo tych dzieci. To jest już jednak protest polityczny. One powinny na innym forum się gdzieś spotkać z politykami. Ładna dzisiaj pogoda. To prawda? A zastanawiała się pani, że mimo ładnej pogody na dworze nie widać w ogóle osób niepełnosprawnych? Dlaczego tak może być? Powiem tak, z takiego trochę własnego podwórka, jeżeli jak jest ciepło, to nie każda osoba niepełnosprawna może na przykład wyjść na dwór. Dlaczego nie może wyjść? Dla niektórych jest już na przykład za gorąco. Nie wiem co jeszcze. Nie mam pomysłu. Że brak jakichś schodów specjalnych? A, to na pewno, to jest stały problem, stały element. Czasami ludzie też nie chcą pomóc, zwłaszcza osobom na przykład niewidomym. Tak, przychodzą obojętnie. Każdy się spieszy, właśnie piękna pogoda, ktoś się z kimś umówił w parku, powiedzmy tak. Czy to w parku? Dlatego pytamy się ludzi w parku, bo można z nimi pogadać, bo na ulicy to ciężko, bo każdy się śpieszy i nie ma czasu.
Tak, to też prawda. Uważa Pani, że w naszym kraju miejsca publiczne są dobrze przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo? Przepraszam, niedawno chodziłam o 2 Szwedkach i wiem, że nie. W takiej sytuacji, że osoba niepełnosprawna, chcąca poruszać się PKP, musi co najmniej dzień wcześniej telefonicznie zgłosić taką sytuację, bo nie dostanie pomocy przy wejściu i wyjściu z pociągu. To trudno jest mi odpowiedzieć, bo nie znam ze swojego najbliższego otoczenia ludzi, ale domyślam się, że sprawia im to wielką trudność. Sądzę, że powinny być ułatwienia jakiekolwiek w tym kierunku. To czy to jest opcja natury politycznej, czy społecznej, no ale coś powinno się zrobić. Dużo się teraz mówi o tych ludziach niepełnosprawnych. Każdego może nas to spotkać. Więc ja myślę, sądzę, że trzeba im pomóc w takiej czy w innej formie. Co do szczegółów, to jest mi trudno się wypowiedzieć. Co Pani myśli o ostatnich protestach osób niepełnosprawnych i ich rodziców? No popieram. Rozumiem, że jeżeli te osoby faktycznie otrzymują takie świadczenia, jakie dostają właściwie ledwo co można na nich przeżyć, no to uważam, że jest to słuszne. Tym bardziej, że chyba problem się powiela, ponieważ taki sam był za poprzedniej władzy, tak? Więc nic się nie zmieniło w temacie, ani poprzednia, ani obecna władza nic z tym nie robi, więc dlaczego nie? Mimo ładnej pogody na ulicach nie ma zbyt wielu niepełnosprawnych. Zastanawiasz się może, dlaczego tak jest? Dlatego, że tym ludziom na pewno jest bardzo ciężko z domu się ruszyć. Są też samotni. Studiuję akurat psychologię, no to mam z nimi do czynienia, więc wiem jak jest. Jak jest? Ciężko. Dlatego, że jak jest ten samochód specjalnie transportujący ludzi, to on jest tylko, jeżeli chodzi o rehabilitację. Więc jeżeli taka osoba chce na przykład się udać do parku, nie może ich poprosić o pomoc. Musi mieć jakichś swoich znajomych albo rodzinę. No ale dużo jest tak, że ci ludzie są po prostu samotni. Uważa Pan, że w naszym kraju miejsca publiczne są dobrze przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo? Wszędzie. Nie wszędzie, bo brakuje podjazdów, wejść do budynków, z tego co zauważyłem. A czy ludzie są pomocni osobom niepełnosprawnym? Różnie z tym bywa. Sądzisz o takiej sytuacji, że osoba niepełnosprawna ruchowo, chcąca skorzystać z usług PKP, musi co najmniej dzień wcześniej zgłosić to telefonicznie, bo nie otrzyma pomocy z wyjściu i przy wejściu do pociągu? To jest dla mnie totalne nieporozumienie, chociaż widać, że u nas na przykład w kolei coraz bardziej rozwijają się dane dworce i tak dalej, ale dalej widać, że z tym jest problem. Nie ma podjazdów, nie ma nic skonstruowanego dla udogodnień dla osób, które mają problemy ruchowe. No i dla mnie to jest po prostu porażka z ich strony. Co Pani myśli o ostatnich protestach osób niepełnosprawnych i ich rodziców? Uważam, że takie protesty są bardzo ważne i że powinny się odbywać u nas i jak najwięcej. I żeby w końcu ci wszyscy rządzący zrozumieli, że takim dzieciom trzeba pomagać. Także jak najbardziej jestem za takimi protestami i popieram. Ładna pogoda dzisiaj. Tak, przyzwoita. A zastanawiała się Pani może, dlaczego mimo takiej ładnej pogody na mieście nie widać zbyt wielu niepełnosprawnych? Dlaczego tak może być? Nie jestem pewna. Być może brakuje infrastruktury, która pozwoliłaby, żeby dotarły w takie miejsca. Czy uważa Pani, że w naszym kraju miejsca publiczne są dobrze przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo? No nie są dobrze ustawione do osób niepełnosprawnych. Uważam, że osobom niepełnosprawnym należy się więcej opieki. A czy ludzie są pomocni osobom niepełnosprawnym? No, bywa to różnie. A z jakimi Pani na przykład sytuacjami się spotkała? No, z różnymi sytuacjami się spotkałam, ale już wystarczająco panu powiedziałam, uważam. Co Pani uważa o takiej sytuacji, że osoby niepełnosprawne ruchowo, które chcą skorzystać z usług PKP, muszą co najmniej dzień wcześniej zgłosić telefonicznie taką sytuację, bo nie dostaną pomocy przy wejściu i wyjściu z pociągu? No uważam, że to jest w tej sytuacji nieadekwatne. Po prostu każdy powinien mieć możliwość bez uprzedniego, wcześniejszego zgłaszania, że na przykład taka sytuacja jest potrzebna i że chce wejść do środka komunikacji, czy to miejskiej, czy to po prostu krajowej. Czasami trudno przewidzieć, czy na przykład dzień wcześniej będziemy wiedzieli, że musimy skorzystać z takiego środka lokomocji, więc myślę, że to jest nieuzasadnione. W naszym kraju miejsca publiczne są dobrze przystosowane dla osób niepełnosprawnych? Na pewno nie. Sam jestem inwalidą już od 20 lat
i niestety pierwsze co mnie najbardziej boli, poruszam się samochodem, ciągle koperty, jest ich bardzo mało, a poza tym są ciągle zajmowane przez osoby nieuprawnione. Czy w ogóle, czy w miejscach użyteczności publicznej, przy przychodniach zdrowia, tak samo i w miejscu zamieszkania ciągle ktoś wjeżdża i bo ja tylko na chwilę, albo ja po prostu nie mam czasu, albo ja jestem chora. Po prostu nie mają uprawnień, wjeżdżają, tłumaczą się w jakiś sposób głupi. To mnie naprawdę boli. Pokazuję Wam, jak jest w Polsce. To są wszystkie wypowiedzi, które dzisiaj zebraliśmy. Ja zachęcam do lajkowania, do subskrypcji tego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia, bo YouTube ucina mi zasięgi. Zapraszam również na mojego Instagrama, fanpage oraz grupę. Cześć! A i lajkujcie part 1.